Zobaczmy, co tu mamy w środku. Hop, o, nawet dają rękawiczki. Ho, ho, ho. Nawet 2 pary dla 2 osób. Wow. Dobra, załóżmy. Rozmiar 8M to tak na wcisk. Akurat. Zobaczmy, czy to cokolwiek warte, czy nie. Narożniki. Stal cynkowana. No, grubościowo jest tak średnio chyba. No zobaczymy, no powinno utrzymać, ale nie jest to nie wiadomo co. Sprawdźmy teraz, tutaj są jeszcze takie elementy trzymające 2 ściany, żeby ziemia nie rozpychała ich na bok za mocno. Zobaczmy, jak to wygląda. No, też giętkie. Na grubość tak z milimetr. Może z kawałkiem, może 1,5. Ale myślę, że spokojnie utrzyma. Rozpieranie na boki przytrzyma. Powinno wytrzymać. Mamy tutaj jeszcze też jakieś narożniki, chyba od środka analogicznie do tych. A może i nie, zobaczymy w instrukcji przy składaniu. To jest taka sama blacha jak to tutaj. Martwi mnie to, że chyba te rozpórki trzymające boki to nie jest, to wygląda jak inny rodzaj stali. Nie jestem znawcą stali, ale wydaje mi się, że ta może być cynkowana, a ta nie. No zobaczymy. Elementy montażowe, śrubki, jakieś plastikowe narożniki, jakieś łączniki. No i teraz sprawdźmy najważniejszą rzecz. No, blacha. Na plus to, że jest zabezpieczona folią, więc można, nawet jak się coś przy rozkładaniu porysuje, to można później usunąć folię. Natomiast blacha sama w sobie jest dosyć cienka. No, szczerze powiedziawszy, zobaczymy, jak to będzie działać, ale no, optymizmem to nie napawa na ten moment. No dobra, ale dajmy temu szansę. Ok, zabieram się za skręcanie i widzimy się za niedługo. Mały update, to znaczy mały fuck up. O, tak pięknie schodzi ta folia. Nie wiem, kto wymyślił patent, żeby zagiąć ofoliowaną blachę tutaj i ją tak zakończyć, ale zrywa się to tak, że tych elementów tutaj trochę jest, po 8 na jedną skrzynię. Z każdego zejdzie co najmniej po dobre 5 minut, żeby się z tą folią pobawić, bo strasznie nie chce schodzić, więc no cóż, zobaczymy, jak nam pójdzie dalej. No to mały update. Po pół godziny walki żony, ponad 35 minut walki z folią, mamy sukces. Jedna donica jest odfoliowana i skręcamy. Prawie, tak? Jeszcze jeden panel. No to 40 minut na 8. No to po 5 minut, tak jak mówiłem, na jedno schodzi. A jeszcze robiliśmy przez chwilę przecież w dwójkę, więc no cóż, lecimy dalej. Po jakichś 2,5 godziny pracy mamy obydwie skrzynie złożone. No cóż, no skrzynie w trakcie składania nie sprawiały wrażenia solidnych. Chociaż ta konstrukcja po skręcaniu wszystkiego razem trochę to wszystko wysztywniło. No ale cóż, zobaczymy, jak się to będzie sprawowało. Wygląda to tak. Wymiar to jest 2,40 na 80 cm, wysokość 45 cm. Tak jak Wam mówiłem wcześniej,
Największy problem i największą ilość czasu nam zeszło ze ściąganiem folii z paneli, z blachy. No ale zobaczymy. Wygląda to całkiem ładnie. Szczerze powiedziawszy, lepiej wygląda niż trzyma. No ale będziemy testować. Tak oto się prezentują te nasze donice po złożeniu. Tutaj gdzieś będzie docelowe ich miejsce, ale to w ciągu najbliższych dni wybierzemy z żonką na spokojnie. Podrównamy teren i będziemy pokazywać, jak kładziemy kratkę przeciw kretom i jak układamy warstwy tej podwyższonej grządki. Czy warto? Szczerze powiedziawszy, cena takiej jednej donicy to około 170 zł. No, w tych pieniądzach ciężko znaleźć cokolwiek w tych wymiarach. Natomiast czy zda egzamin? Zobaczymy. Obawiam się, że w trakcie wypełniania tutaj te panele boczne mogą się trochę wyginać, ale postaramy się jakoś to delikatnie, równomiernie poukładać i może nie będzie tragedii. Więc do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie będziemy ustalać miejsce i wypełniać te donice. Pozdrawiam, cześć!